Jesteśmy w Hoi An, od rana pada, więc schowaliśmy się w malutkiej kawiarence. Przyszliśmy odwiedzić Kazimierza Kwiatkowskiego, który jest naszym rodakiem i bohaterem Hoi An. Historia tego miasta sięga 1000 lat przed naszą erą. Przez wieki to miasteczko portowe było głównym punktem na jedwabnym szlaku handlowym, ale nazwa Hoi An pojawia się dopiero w XVI wieku. Pojawiają się tutaj wpływy w architekturze kultury chińskiej, japońskiej, wietnamskiej, kolonialnej. Miasto jest piękne. Pod koniec lat 90. komuniści wpadli na pomysł, żeby miasto zrównać z ziemią i starą zabudowę zastąpić nową, komunistyczną budowlanką. I tutaj pojawia się Kazimierz Kwiatkowski, który na czas zorientował się, jakie są plany wobec Hoi An i zaczął rozmowy z komunistami. I udało mu się ich przekonać, żeby miasteczko odrestaurowali i zrobili z tego główny punkt turystyczny. I dzięki niemu miasteczko istnieje. I tu pojawia się fundamentalne pytanie. Skąd Kazik wziął się w Wietnamie? W latach 80. została utworzona polsko-wietnamska misja konserwacji zabytków. Zorganizowano wyprawę, która za zadanie miała ratować to, co się dało po wojnie. Kazimierz Kwiatkowski był architektem i konserwatorem zabytków. Stanął na jej czele i w Wietnamie spędził resztę swojego życia. Thank you. Wiktor, patrz jakiego mamy świerszcza pięknego. Bardzo chlawy. Tutaj powstają różne zwierzęta. Ryby, ptaki, świerszcze i piękne róże. W tym miasteczku jest bardzo urokliwie. Jest tutaj wiele malutkich kawiarenek, restauracyjek, butików i piękne, kolorowe domki. Ja jestem zachwycona. To jest most japoński zbudowany około XVI wieku. Według legend pod całą Azją znajduje się wielki potwór. Jego głowa jest pod Indiami, grzbiet rozciąga się wzdłuż całego Wietnamu, a ogon sięga aż do Japonii. I uważa się, że akurat ten japoński most znajduje się idealnie na grzbiecie tego potwora, który jest utożsamiany z kataklizmami i trzęsieniami ziemi. I żeby chronić miasto przed katastrofą, nad mostem zbudowano świątynię. Parce qu'on a calculé 43% des fourniers internationaux qui passent la mer de Chine, vous appelez. Si les Vietnamiens sont soit des Chinois, To sala zgromadzeń, która została zbudowana przez chińską społeczność. W środku znajduje się świątynia.
Z okazji Nowego Roku w świątyni trwa zbiórka darów i pieniędzy dla najuboższych ludzi. Tutaj są tabliczki informujące o tym, kto przeznaczył ile pieniędzy na ten cel i ryż, który udało się uzbierać. To są worki po 10 kg. Jest ich naprawdę dużo. W Wietnamie jest nadal bardzo dużo biedy i jej nie widać, dlatego że miasto dba o to, żeby miasta pięknie się prezentowały dla turystów i żeby te główne punkty były zadbane, czyste i bez mieszkających ludzi na ulicach, ale minimalna płaca krajowa teraz w Wietnamie to jest około 2,5 zł za godzinę. Tu muszę wprowadzić małą poprawkę. W Wietnamie wysokość płacy minimalnej różni się w zależności od regionu i w tej chwili płaca minimalna za godzinę wynosi od około 2,5 zł do około 3,5 zł. I slumsów i ludzi żyjących na granicy ubóstwa i w skrajnej biedzie jest cały czas bardzo dużo. Idziemy do muzeum. Pod koniec XX wieku natrafiono na wrak statku na dnie Oceanu Spokojnego. Znajdował się on kilkadziesiąt kilometrów od Hanoi i wyciągnięto z niego ponad 240 000 artefaktów, głównie ceramikę. Powstała ona między XV a XVI wiekiem za czasów dynastii Lytran. Jak to się stało, że Wietnam stał się krajem komunistycznym? Po długim okresie kolonialnym i po japońskiej okupacji, a następnie powrocie Francuzów, zaczęły się na tych terenach rodzić ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Tylko bieda polega na tym, że wyrywając się z jednych szponów, ludzie wpadli w drugie. W 1954 roku doszło do porozumienia między Chinami, ZSRR, Francją, USA, Wietminem i innymi krajami, na mocy którego Francja wycofywała swoje rządy kolonialne z Indochin. I na mocy tego porozumienia Wietnam podzielono na północny i południowy. Południe było antykomunistyczne i sojusznicze z USA, natomiast północ była komunistyczna i tam władzę sprawował Ho Chi Minh. I zaplanowano na 1956 rok wolne wybory między północą i południem, które miały dać szansę obywatelom na zdecydowanie, czy chcą być pod wpływem północy czy pod wpływem południa. I one się nie odbyły, dlatego że południe i USA obawiały się tego, że władza komunistyczna zwycięży. I to był główny powód wybuchu wojny, która trwała od 1955 roku do 1975 roku. I są dwie główne narracje opowiadania o tym konflikcie, o tej wojnie. I jedna mówi o tym, że USA obawiało się efektu domina i wylania się systemu komunistycznego, komunizmu na inne narody,
i dlatego zdecydowało się wziąć udział w tej wojnie. Natomiast Wietnam Północny walczył w imię ustroju komunistycznego, mając poparcie Chin i innych krajów komunistycznych. W tej wojnie po obu stronach walczyli Wietnamczycy. Część z nich była antykomunistyczna, chciała być pod wpływem, większym wpływem Stanów Zjednoczonych, część była za komunizmem, ale takie najbardziej bolesne rzeczy, jakie się wydarzyły podczas tej wojny, to jest na przykład używanie przez Armię Stanów Zjednoczonych herbicydów. Na przykład Agent Orange, spryskiwano nim z samolotów dżunglę, tysiące hektarów połaci pierwotnej dżungli i robiono to dlatego, że wojna miała charakter partyzancki i chciano czyścić te tereny, żeby można było widzieć przemieszczających się partyzantów. Natomiast długofalowe skutki, nie dość, że degradacja całkowita środowiska, bo jak mówią żołnierze Stanów Zjednoczonych, byli żołnierze, po spryskaniu tym herbicydem i innymi, bo bardzo wiele herbicydów używano do tego, widać było, jak w ciągu godzin las umierał, jak liście się paliły, brązowiały i opadały. No i długofalowym skutkiem oprócz degradacji dżungli i środowiska było to, że Wietnamczycy masowo zaczęli chorować na bardzo wiele chorób. Nie dość, że zwiększyła się drastycznie ilość nowotworów, to przyszłe pokolenia Wietnamczyków po prostu rodziły się niepełnosprawne dzieci. I to samo działo się po stronie Amerykanów i żołnierzy, którzy pracowali przy rozpylaniu herbicydów, którzy wrócili po wojnie, zaczęli chorować na nowotwory, na choroby autoimmunologiczne, których dzieci zaczęły chorować i których dzieci rodziły się niepełnosprawne. I Amerykanie, żołnierze amerykańscy dostali za to gigantyczne odszkodowania, które i tak nie rekompensują tej krzywdy, która im się wydarzyła, bo oni w ogóle nie mieli świadomości. Nawet czytałam, jak żołnierz Stanów Zjednoczonych miał 2 żony i z pierwszą urodziło mu się niepełnosprawne dziecko i z drugą urodziło mu się niepełnosprawne dziecko. On rozpylał Agent Orange na tych terenach. I po latach, jak się dowiedział o tym, jak szkodliwy był ten herbicyd, to powiedział, że nigdy w życiu by się nie zdecydował na to, żeby mieć dzieci, ale nikt im nie powiedział o takiej możliwości i myśleli, że są bezpieczni. W Wietnamie szacuje się, że 3 miliony ludzi ucierpiało przez Agent Orange i skażenie środowiska, które do dzisiaj wpływa na życie tutaj. Były organizowane wielkie programy, żeby oczyścić ziemię, ale one są kosztowne, trzeba te ziemię po prostu palić. A drugą pozostałością po wojnie, która nadal ma gigantyczny wpływ na życie w Wietnamie, są miny. Połacie ziem zostały zaminowane i od razu po wojnie rozpoczął się program odminowywania, podczas którego ginęło wiele ludzi. Szacuje się, że od zakończenia wojny do dzisiaj od wybuchu min zginęło 40 000 Wietnamczyków, natomiast ucierpiało na wybuchach min około 100 000. Ludzie tracili nogi, ręce, oczy. No i nadal w Wietnamie znajduje się około 800 000 ton min, które nie zostały odminowane i są całe tereny, na które nie zaleca się wchodzić. Był program USA, który pomagał odminowywać te tereny. Na ten moment jest praktycznie w całości zawieszony. Do dzisiaj Wietnam jest komunistycznym krajem. Freedom House w swoim raporcie przyznało Wietnamowi i wietnamskiej demokracji 2 punkty na 10. W Wietnamie rządzi jedna partia, Komunistyczna Partia Wietnamu. Nie ma tutaj wolności słowa, wolnych mediów
w tym kraju znajdują się więźniowie polityczni i tak jak rząd pozostaje cały czas komunistyczny, tak gospodarka kraju w ostatnich latach zaczyna bardziej przypominać ustrój kapitalistyczny. Uwaga! Oj! Đi đường đi. Để ta xuống cái tàu cá ta đi nhẹ bọc cho bao cái này ra ngoài. Oh, thank you. Thank you. Okay, thank you. Widziałam tą atrakcję już kilka miesięcy przed przyleceniem do Wietnamu i ona jest bardzo głupia, ale marzyłam, żeby tutaj przyjechać. Dostałam od pana pierścionek. Đúng còn chưa con nước cái chi con chim á. Hello hello. À đây. Yeah 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 yeah. Đi còn lá đâu, lột cho cái luôn. Lê lê lê. Yeah. Taka tu jest infrastruktura turystyczna. Pan robi zdjęcie każdej kokosowej łódeczki z pasażerami. Tutaj trwa obróbka i wydruk zdjęć. Ai, Lucas, sabes já? Eu tenho. To my. Okay, we want to wrap out some for one picture. Chào. Pan ma zdartą skórę od wiosłowania na rękach. Thank you. Wyskakuj. Đi đâu đi đâu. Hello. Hello hello. Yeah, hello. Thank you, bye bye. Xin chào. Xin chào. W ostatniej chwili wróciliśmy. Jest ogromna ulewa. Grzegorz, mogę spróbować tego? Możesz? Ile kilo? 6 kg. Wracamy z naszym praniem do hotelu. One by one. Okej.
Thank you. Hello. Ai xuống đi. Jesteśmy na nocnym bazarze. Są tutaj przysmaki, chińskie wyroby i dużo podróbek. Thank you.